witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Się zastanawiacie, czemu jest ten kadr. Jak po tytule widzicie, jest to film na temat inspiracji. Ja robię kawę i właśnie do kawy ta jedna inspiracja się dotyczy. Ja mieszkając w kraju Ice Americano nie mogę się do niej przyzwyczaić. Kawa dla mnie musi być z mlekiem, ale za to zmieniłam jedną rzecz, z której jestem naprawdę zadowolona i chciałam się z Wami podzielić. Jeżeli macie ten sam problem, może zainspiruję Was do tego, aby jednak coś zmienić. Ja od dłuższego czasu, jak wiecie, używałam mleka owsianego, ale w Korei mleko owsiane najczęściej jest słodzone. Przez to, że redukuje cukier w mojej diecie oraz to, że jednak owsiane nie do końca mi pomaga, przerzuciłam się na mleko almondowe i powiem Wam szczerze, tak jak na początku nie mogłam się stosować do tego smaku braku cukru posłodzonego mleka, to teraz piję z dużym smakiem właśnie mleko almondowe. I przy okazji, jeżeli chodzi o cukier, przejdźmy do jeszcze jednego punktu. Cola, Pepsi i takie napoje. Od jakichś 2 tygodni nie piję w ogóle tych 2 napoi gazowanych. Nie chodzi tutaj nawet o samą dietę, ale na Instagramie, który oczywiście tego filmiku jak potrzebuję, nie mogę go znaleźć, widziałam temat poruszony właśnie wytwarzania nie coli, ale jednego z składników coli, czyli cukru trzcinowego, jak dobrze pamiętam, w Indiach. Indie, Bangladesz i jeden z tych krajów, już teraz właśnie za bardzo nie pamiętam, ale po obejrzeniu tego filmiku stwierdziłam, że to jest dobry czas, aby zrezygnować z coli, zrezygnować z Pepsi, zrezygnować z tych napoi i jestem z tego bardzo zadowolona. Kolejny cukier zszedł mi. Nie wiem, czy zdrowy napój, niezdrowy napój, to już decyzja dla każdego. Jeżeli pijemy coś w ograniczonych ilościach, nie pijemy tego codziennie, no to wszystko jest zdrowe, tylko oczywiście w odpowiednich ilościach. Dlatego ja sobie od czasu do czasu piłam kolę, ale po obejrzeniu tego filmu powiedziałam sobie, chyba jednak rezygnuję. Przy okazji siedzenia przed telewizorem oraz piciem kawy, moja druga kawa, nie mogę się powstrzymać. Czasami myślę o tym, żeby zredukować także ilość kawy, ale kawa daje mi tą przyjemność, chwili odpoczynku, że mogę sobie usiąść i po prostu przez moment nic nie robić. To jest moja przyjemność właśnie, to jest moja chwila odpoczynku. Dobra, ale to nie o kawie. Siedząc przed telewizorem chciałam Wam właśnie powiedzieć o kolejnej inspiracji, o kolejnym serialu, którego uwielbiam i którego chciałabym Wam polecić. Jest to Lie to Me. Polecam ten serial, jeżeli macie okazję. Niestety serial kończy się co prawda chyba na 7. sezonie, z tego co kojarzę. Jest to bardzo krótki serial, ale była to bardzo duża przyjemność wrócić do tego serialu i jeszcze raz obejrzeć. Żałuję, że nie ma więcej. Tam wyniknęła sytuacja ogólnie z prawami autorskimi, że ktoś miał prawa autorskie właśnie do pomysłu ogólnie do tego serialu. Naprawdę polecam. Serial opowiada o doktorze, który wyuczył w sobie rozpoznawanie uczuć, kłamstw poprzez wyraz twarzy i zachowanie danej osoby. I on pomaga FBI i różnym innym organom, oczywiście amerykańskiej struktury prawa, przy pomocy swoich współpracowników, którzy także mają swoje talenty, wrodzoną rozpoznawalność twarzy u jednej z kobiet, druga to jest psycholożka, więc naprawdę jest to ciekawy, zorganizowany serial, trzymający w napięciu, więc jak najbardziej polecam, jeżeli będziecie mieli okazję, obejrzcie sobie właśnie to. Jest to stary serial, zapomniany serial, ale myślę, że warto do niego wrócić. Z update'ów, jeżeli chodzi o Gilmore Girls,
obejrzałam do końca, obejrzałam też ten po latach i niestety ten po latach mnie trochę zawiódł, tak jak jedna z Was wspominała, że nie jest tak samo interesujący jak ogólnie ten pierwowzór, ten pierwszy serial, który był. Nie wciągnął mnie niestety, ale za to serial główny pierwowzór naprawdę super i polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał. A tyle razy przeglądałam Netflixa i nie chciałam kliknąć tam. Dobrze, że się w końcu na to zgodziłam. Dobra. Kolejną polecajką, jeżeli chodzi ogólnie o programy, o jakieś filmy, to uwielbiam oglądać ostatnio i dużo się inspiruję Sam and Victor. To są youtuberzy, influencerzy z teraz Hongkongu, wcześniej mieszkali w Japonii i także Japonię często odwiedzają w swoich filmach, więc jeżeli chcecie polecajki do zwiedzania właśnie Japonii, Hongkongu, byli także w Korei, więc także mają tam parę filmów. Bardzo estetyczne filmy, bardzo estetyczne zdjęcia, piękne miejscówki, gdzie można dobrze zjeść, można obejrzeć naprawdę piękne widoki. Polecam, do tego dobrze dobrana muzyka. YouTuberzy naprawdę pierwsza klasa i naprawdę się do tego przykładają. Także od czasu do czasu dają takie codzienne życie ze swoich filmów. Na przykład jak układają swój barek kawiarniany właśnie od nich. Ten mój taki barek kawiarniany tutaj z tyłu za kanapą ściągnęłam. Chciałam zawsze coś takiego, jak tylko u nich zobaczyłam i oczywiście mam teraz tam też akwarium, ale kiedyś myślę, że będzie inaczej zorganizowane to wszystko. Dobra, ja się już zajmuję moją kawą i widzimy się z kolejnymi polecajkami, inspiracjami dla Was. I jesteśmy w mojej łazience, co to oznacza, że będą teraz polecajki kosmetyczne. Wiem, mam razem z Moniką kanał o pielęgnacji koreańskiej, ale tutaj chciałabym i przy okazji zapromować mój kanał i Moniki, żebyście, jeżeli lubicie koreańską pielęgnację, poszli i zasubskrybowali, obejrzeli nasze filmy. Może ciekawego się coś dowiecie, a przy okazji na pewno już niedługo naprawdę dużo filmów będzie. Jeden właśnie powiązany tutaj z tą moją polecajką, którą chcę Wam zaproponować i jest to, jak widzicie już tutaj z tyłu, Roundlab. Roundlab ogólnie jest marką kosmetyczną taką basicową, można by powiedzieć, ale taką basicową z wyższej takiej kategorii. Można by powiedzieć, że to są produkty, do którego warto wrócić, jeżeli potrzebujecie troszkę uspokojenia na twarzy, kiedy potrzebujecie takiej lekkiej przerwy od tych wszystkich innych kosmetyków, to jest taki basicowy produkt, który chyba zawsze u mnie będzie na półce. I mam tutaj wiele produktów. Większość Polek, większość osób, które jest zainteresowane koreańską pielęgnacją, pewnie kojarzy ten sunscreen. To jest sunscreen Roundlab SPF 50+, PA4+. Naprawdę dobry sunscreen, ale to nie jest dzisiaj gwiazda tego filmiku. Gwiazdą tego filmiku, słuchajcie, jest Dr. Peeling Gel. Dr. Peeling Gel jest to żel, który ratuje mi życie, kiedy mam już po prostu zapchaną twarz różnymi kosmetykami. Ja bardzo dużo używam kremów nawilżających, żeby właśnie mocno nawilżać moją skórę. Nie używam żadnych mocnych, intensywnych kosmetyków do twarzy. Nie mogę, traciłam moją barierę hydrolipidową i nie mogę sobie pozwolić na inne mechaniczne peelingi, jakieś mocne kwasy. Nic takiego na twarz nie używam i po pewnym czasie po prostu zauważyłam, że moja twarz przestaje być taka delikatna,
przepyszna. Dostaję takich grudków i zaczęłam używać właśnie ten peeling gel. Raz użyłam, po 2 tygodniach kolejny raz i zauważyłam, że nie mam żadnych problemów, nie mam przesuszonej skóry po użyciu tego, nie widzę mocniejszego zaczerwienienia. Do tego jeszcze po tym użyję sobie maseczki także z tej firmy albo innej i czuję po prostu wygładzoną twarz, niepodrażnioną i stan zapalny, który mamy tutaj na brodzie w okolicy oraz na szyi, przestaje po prostu być więcej taki zaczerwieniony, więc ten peeling naprawdę pomaga i jest to peeling enzymatyczny. On jest jakby taki laser peeling, on działa jak można by to powiedzieć gumka do zmazywania. Im bardziej trzemy, on bardziej się ściera i razem ze ścieraniem tej powłoki tego żelu ścieramy także ten stary naskórek, ale on po prostu nie wchodzi, nie podrażnia i nie ściera naszej bariery hydrolipidowej, dzięki czemu on właśnie jest idealny dla takich skór jak sucha skóra, wrażliwa skóra, właśnie z problemami. Naprawdę to jest produkt, który mogę polecić z głębi serca. Jeżeli potrzebujecie coś takiego, to jak najbardziej zakupcie. Ja teraz będę to stosowała raz w tygodniu właśnie, żeby tak oczyścić, żeby nie powodować zapychania porów. Moja polecajka w tym miesiącu rewelacyjna. Wiem, powtarzam to wiele razy, ale ten produkt po prostu tego zasługuje. I słuchajcie, ja sobie teraz robię lunch, ale przy okazji właśnie lunchu chciałam Wam powiedzieć o kolejnej polecajce inspiracji. To chyba nie do końca, ale polecajka właśnie jedzeniowa. Ostatnio jedzenie, które uwielbiam i mogłabym jeść prawie codziennie, chociaż jest to nie do końca zdrowe, ale jest przepyszne i jeżeli będziecie kiedykolwiek podróżować do Azji, bo to nie tylko w Korei możecie to danie znaleźć. Chodzi mi tutaj o jankoci. Jankoci to są szaszłyki z jagnięciny, które są serwowane z różnymi sosami, do tego są banczane i to są szaszłyki, które przy Was grillujecie na takich specjalnych obracanych grillach i one są przepyszne, dużo do tego nie trzeba, a naprawdę smakują rewelacyjnie. Do tego jakiś pyszny napój, grupa znajomych i się świetnie właśnie bawicie przy okazji jedzenia tego jankoci. Czy musiała mi się bateria rozładować w trakcie, kiedy do Was rozmawiam? Oczywiście, że tak, ale wracając do tematu, ja mam swoją ulubioną restaurację na Sasang w Busan, ale jest to franczyza, więc w innych miastach w Korei także możecie to miejsce znaleźć i w niej zjeść właśnie to jankoci, nazywa się Kimkabang i jeżeli skorzystacie z tej restauracji, to naprawdę się nie zawiedziecie, bo jest przepyszna, ale jankoci to tak naprawdę jest chiński grill. Z tego co dobrze kojarzę, to jest chiński grill i właśnie w Chinach także możecie to danie znaleźć i je spróbować. Taka polecajka, jak wybieracie się do Azji, to spróbujcie, naprawdę warte i godne spróbowania. Ja zabieram się za mój lunch, bo ja właśnie umieram z głodu. Mój brzuch mówi: Martyna, daj mi jeść. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, więc tak. To też powinnam troszkę zmienić, ale ja zauważyłam, że chyba jednak lepiej czuję się bez śniadań. Taki późny lunch jest dla mnie najlepszy. Dobra, zabieram się za robotę przygotowania jedzonka. A, i przy okazji rosołów przypomniałam sobie o tym, że często do mojego rosołu, żeby dać sól, taki posmak właśnie bardziej głęboki, ponieważ my dopiero później dodajemy sól, żeby Eliaszowi nie dawać do jego zupy, zaczęłam dodawać sos sojowy. Polecam, spróbujcie, na pewno nie wszystkim to się
przypodoba, ale na pewno te osoby, które lubią trochę taki azjatycki twist, może Was zaskoczyć. Rosół z sosem sojowym naprawdę dobrze smakuje, spróbujcie. Może Wam także przypadnie do gustu. Ja uwielbiam i właśnie teraz dodaję sobie do mojej zupy. I ostatnie polecajki. Siedzę właśnie na mini krzesełku. Za chwilę dam Wam przybitki, jak ono wygląda. Jest najsłodszym krzesełkiem na świecie. Jest to krzesełko dopasowane do naszych krzeseł, które już posiadamy. I ostatnia polecajka właśnie jest związana z tym krzesłem. Jest to polecajka kempingowa. Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na kempingach, my dopiero zaczynamy naszą przygodę, to Wam bardzo to polecamy. Jesteśmy po 2 kempingach i naprawdę jesteśmy z tego mocno zadowoleni, do skorzystania jak najbardziej, po prostu i cenowo to bardzo fajnie wychodzi i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Oczywiście kosztowo na początku może to trochę nas więcej wynieść, ponieważ musimy pewnie zakupić te wszystkie nowe rzeczy. Tutaj w Korei na szczęście fanów kempingu jest naprawdę ogrom. Koreańczycy uwielbiają, kochają kempingi i my także pokochaliśmy. Myślę, że jest to też właśnie spowodowane tym, że my się dobrze do tego przygotowaliśmy, bo jeżeli dobrze się nie przygotujemy do pierwszego kempingu, to może nam się to nie spodobać. Będzie to ciężkie, trudne, będziemy się kłócić, będziemy wrzeszczeć, będziemy sobie się przeklinać w duchu, że po co się zgodziliśmy na to, a jak dobrze przygotujemy się do pierwszego kempingu, to wszystko pójdzie gładko. Oczywiście nie tak idealnie, jakbyśmy chcieli, ale przez to, że my i w miarę dobry namiot mieliśmy, dokupiliśmy parę rzeczy, wzięliśmy to, co mieliśmy z domu, o niczym nie zapomnieliśmy. Co prawda musieliśmy dokupić parę rzeczy, o czym będzie rozpakowywanie paczek w nowym weekly vlogu, ale myślę, że dzięki temu powoli zbieramy taką naszą bazę wypadową i te kempingi będą coraz bardziej przyjemne. I to jest taka moja właśnie polecajka. Wiem, że taka śmieszna, ale myślę, że mało kto myśli ostatnio o kempingach, że to może sprawić przyjemność, że kiedyś częściej Polacy jeździli na kempingi, kiedyś częściej decydowaliśmy się właśnie na wyjazd pod namiot, a myślę, że warto do niego wrócić, myślę, że warto zdecydować się na taką także opcję. Teraz jest tego sprzętu tyle, te miejsca kempingowe już są tak dobrze zorganizowane, że noclegi pod namiotem stają się przyjemnością, więc myślę, że zastanówcie się, czy rodziną właśnie nie zdecydować się kiedyś pojechać właśnie na kemping, może z chłopakiem. Tutaj bardzo często właśnie pary jeżdżą. Chyba drugą grupą największą jeżdżącą na kempingi oprócz rodzin z dziećmi to są właśnie pary w Korei. Naprawdę jest ich ogrom. A można też romantycznie zrobić. My na przykład sobie zapaliliśmy ładnie światełka i naprawdę zrobiliśmy bardzo fajny kącik właśnie do siedzenia, tak żeby było przyjemnie i przy okazji ładnie. Na koniec, tak jak ostatnio była także polecajka dla dziecka, to i tutaj będzie polecajka dla dzieci. W Korei ostatnio zakupiłam w Home Class ciasteczka Libenzo i powiem Wam szczerze, że był to strzał w dziesiątkę, były na promocji, poczęstowałam mamy koreańskie, dzieci koreańskie i dzieciaki były zachwycone. Jeżeli macie jakichś znajomych w Korei z dziećmi, to wyślijcie im właśnie takie ciasteczka, będziecie królami na placu zabaw, bo dzieci po prostu nie mogły się od nich
oderwać, non stop podbiegały i tylko prosiły o kolejne, tym bardziej, że te ciasteczka były takie śmieszne, ponieważ każdy był inny kształt, więc dzieci podchodziły do siebie, bawiły się tymi ciasteczkami. Naprawdę dużo zabawy, tym bardziej one nie są takie słodkie jak inne koreańskie ciastka, nie są przesłodzone, nie mają żadnych tam złych składników, więc jak coś, to właśnie takie ciasteczka polecam wysłać za granicę, właśnie w takie kraje azjatyckie, albo nawet zdecydować się je kupić w Polsce, chociaż w Polsce macie bardzo dużo fajnych produktów właśnie bez zawartości cukru, które są smaczne, ciekawe i dobre dla dzieci. Dobra, to już są wszystkie moje polecaki, które chciałam właśnie powiedzieć w tym filmie za miesiąc kwiecień. Mam nadzieję, że się czymś zainspirujecie i ten film Wam się także spodobał. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Dziękuję Wam bardzo. Pa!